Cześć kochani, z tej strony Rynka. Witam Was serdecznie na moim kanale. W dalszych odcinkach z serii przygód Henryka w grze Come Deliverance. Jak pamiętacie, poprzednim razem wreszcie udało nam się dowiedzieć od węglarzy, gdzie ukrywa się rudzielec. Musieliśmy w tym celu zabić dwóch bandziorów, którzy go szukali. Na szczęście teraz uzyskaliśmy już informację, gdzie ten nasz rudzielec nieszczęsny przebywa. W każdym razie. I idziemy go odnaleźć, żeby z nim porozmawiać. On jest gdzieś tutaj. No to idziemy. Może następnym razem powinnam wziąć konia. Mimo wszystko. Dobra, pochodzimy jeszcze trochę po lesie. Zobaczmy. Zobaczmy. Mam nadzieję, że go jakoś w miarę łatwo znajdziemy, że poszukiwania nie będą takie jak w poprzednim odcinku, gdzie szukaliśmy obozu tych bandziorów. No i co? Gdy coś przed nami. Jeszcze przed nami. Jeszcze chodź. Tory. Idziesz. Ty? Jest jakiś. Bierzmy to ten. Wejdźmy. Nas nikt nie. Jest rudzielec. Jesus, you've led me a merry dance. What do you want from me? I want to ask you a couple of questions. Why did you run off like that? Where are your cronies? And why did you kill that bandit? What? Right, one thing at a time. Why did you run off in such a hurry? Because I was afraid they'd come back and kill me. Who? Those bandits, of course. To get revenge on you for killing their mate? Killing? Me? I never killed anyone. God is my witness. And now tell me exactly what happened. And don't leave anything out. That's quite a long story. Don't worry, I won't get bored. All right. I woke up in the middle of the night because I needed to go for a piss. So I went out into the dark, same as usual, only there was something there that shouldn't have been. At first I thought it was just a trick of the light, but it wasn't. Then it was too late. They went past and I thought they must be horse thieves. I would have yelled, only I was afraid they'd kill me. So I waited until they were out of sight and I started to sneak away, but then... Then the slaughtering started. Yes. I thought they'd steal the horses and ride off. That would be bad enough, but then all the killing started and flames everywhere. Well, it was terrible, like hell itself. And then? It seemed some of them didn't like it either. They started squabbling among themselves, and some of them started running back where they came from, right towards me. And I had that thing in my hand, the hoof pick. So you stabbed the first one in the belly? No. He ran right into me. He was running fast for a fellow with a limp. He pushed me aside and I fell on the ground. Then he told me I'd better lie low if I valued my life. And he ran off with the others. I did what he said and hid. Then the rest of the gang ran past. And then? Then I waited in case that limping one from Użyc came back. I didn't dare come out until I was sure. I think it was almost light. Do you know what they argued about? I didn't hear everything, but I reckon some of them were only there to steal and wanted no part in the killing. What about the others? Was there anything you noticed about them? I don't know. There might have been maybe 8 of them, and 2 of them were really big. That's all I can remember. That sounds terrible. I know exactly how you feel. If only I yelled. Maybe they...
If you had, you'd most likely be dead. It probably wouldn't have done any good anyway. But still. There was nothing you could do. That's all. Why did you kill that bandit? What? Bandit? I never killed anyone. This is yours, isn't it? I pulled it from the belly of a dead bandit near the stud farm. That is mine, but I didn't stab him. That fellow took it from me. I've heard everything I need to hear, so I'll leave you be. Wait! What about me? Won't you help me out? Perhaps I could. What would you like? I'd like to go back to the stud farm, but those cutthroats who want to kill me are still around. Will you help me? They're out of the way. I ran into them on my travels. Really? That's great, but What? I'm afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows what they'll think about it all. I don't know if they'll even want to talk to me. Just try, and you'll see whether they drive you away or not. But if you explain it to them, they're sure to understand. I suppose you're right. Thank you for your help, and God bless you. No dobra. Chcę się dowiedzieć. Okej. Co mamy teraz zrobić? Do kapitana Bernarda. Wrócić i opowiedzieć mu wszystko. Taki kawał tutaj. Próbujemy się przenieść. Mam nadzieję, że po drodze nic nas nie będzie czekać. Idź, Henryk. Fajne są te szybkie podróże. O, napaść. Trzymaj się. O. Tego się obawiałam. Dobra. What did you say? What did you fucking say? You fucking sodomite! O, a ty, łobuzie, gdzie mnie tu? Fuck! Nie przeklinaj mi tu. O, no i bardzo dobrze. Jeszcze? Jeden? Ja ci tu dam. Mnie atakować. Cios miłosierdzia. I po zboju. Jeszcze jakieś jest? Zobaczmy. Co masz przy sobie? Jeśli jedzenie masz dobre, jedzenie to sobie zabieram. Dobra. Gdzie był ten drugi? Pałkę miałeś, pałkę nie potrzebuję. O, tu jest drugi. Co masz? Poniszczone. Jedzonko. Jedzonko zawsze się. Nie. To dużo czegoś mamy. Energia, zdrowie. Próbujemy użyć bandaża. Próbujemy. Jedz może coś, słuchaj. Najwięcej waży co? Gorzałka, nie będziemy pić żadnej gorzałki. Ore. Własna gietka. W 1 minuty wyleczy lekkie rany, usunie skutki pięsa. O, może przydać. To? Twoje pranki są lżejsze, ale za jaką cenę? A, prześwieć można. Dobrze. Sznaps, suszone mięso. Dobra, zjedzmy to suszone mięso. No jak? Strawa. Przejadłeś się trochę. A, nałóż na konia, dobra. Okej. No to lecimy dalej.
Może już teraz nie będzie żadnej napaści. Prawie 91. Przydałoby się przespać w jakimś miejscu dobrym. Okej. O, przejdź. No dobra, idziemy sobie. Pomierz, schowaj Henryk, bo ci jest niepotrzebny. Nie pamiętam. On jest w środku może. A może tam dalej. To mój konik? A nie, tutaj jeszcze dalej. Chodź stąd. Anything else? Przepraszam. A, no właśnie, dobra. Właśnie. Ładna pogoda. Niebo piękne, bezchmurne. Jaki dymek ciekawy. Konik się pasie. Tu jest chyba ten mój siwy. Ale jak już powoli. Mało zeszło. To jest mój siwulec. Jest siwek, nie siwy, siwek. Dobra. Idziemy. Stoją sobie budziki. Gdzie jesteś? Hey, okay. I'll remember you. Well. Look who deigns to grace us with his presence. I was looking for that boy and And you didn't bother telling anyone. I had to follow the trail before it went cold. And what if some bandit skewered you and left you for dead? We'd never find you because you told no one where you were going. How would I explain that to Sir Radzig, eh? I really don't know, my lord. He disappeared without saying a word to anyone. Never crossed my mind he wanted to get himself killed. I... Silence! Keep your ignorant mouth shut when I'm giving you the benefit of a veteran's wisdom. You do what I tell you, answer only when I ask, and not go roaming off whenever you feel like it. I'd like to kick your arse back to the castle and be shut of you. But it's true, you're a fucking peasant who knows nothing about soldiering, and it's my job to whip you into shape, so I'm not done with you yet. God have mercy on you if you ever try anything like that again. If you're lucky, I'll only have you whipped and clapped in the stocks. Because if I get my way, you'll be hanged for desertion. I hope we've got that out of the way. And I've made myself absolutely clear. And now, let's hear what you have to report. I talked to Ginger and found out what happened. Out with it, then. Ginger fled because he recognized one of the raiders. He was afraid they'd come back to silence him. Well, he was right. They were asking about him. So who did he recognize? He didn't know his name. Some fellow with a limp from Użyc. All right. Since you've gone this far, you may as well ask around in Użyc. We've enough to do here in these parts anyway. Sir Radzig will tell you about it. He said to send you to him if you haven't already been. No dobra. Do Radzika chyba teraz. Gdzie jest Radzik? A, tutaj. Idziemy w lewo, w prawo, w drzewo. Tu jest? Właśnie, wcześniej tego szukałam, żeby się przespać gdzieś. Henryk. Ten Radzik. Gdzie jest Radzik? A, tu stoi. Dobra. Greetings. What do you need?
My lord, I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Excellent. Bernard already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse's mouth. The whole story, or just the gist of it, sir? It's up to you what you consider important. One of the Neuhoff stable boys, a lad they called Ginger, fled from there and hid out with some charcoal burners. I have to say, there's a lot of them around. I never thought how many forges and ironworks they have to supply. That's true, but keep to the point. Oh, yes, sir. I had quite a job finding him. He was well hidden and with good reason. The bandits wanted to kill him because he recognized one of them. Did he tell you what happened? He said it wasn't one gang, but two. And one of them took fright when the slaughter started. Seems they were only interested in loot, so they quarrelled with the other lot. Then it came to a skirmish in the woods and one of them was killed. And the rest of them scattered. And did you find out where they went? All I know is one of them is from Użyc. I know enough about him to be able to track him down. All right, but those cutthroats must know who he is too, right? And if they want to get revenge on him or silence him, you'd better hope they don't get to him before you. So drop everything and get on his trail. Find out what he knows and then report back to me. I'm going to our encampment at Merhaya to oversee the security of the region. Yes, sir. Proszę, siła i witalność. No dobra. Why choose Merhaya? It's somewhat at the center of events, isn't it? And what's more, there's another stud farm there. Sir, do you think they're going to try the same thing again? I shouldn't think so. Everyone will be on the alert now, but the secluded dwellings are more vulnerable. There are few people in them. They're scattered everywhere and we can't guard them all. But the bandits won't find much silver in places like that. There's always a groschen or two, some food and so on. Anyway, how much silver did they get from slaughtering those horses? True. If they'd stolen them, they could have sold them. Those were fine animals. Exactly. It's not about the silver. It's about something else. But what? Creating fear. Such great terror that you won't even squeak when they come to cut your throat. Never mind raise your hand against them. Fear that will root you to the spot, staring like a rabbit entranced by a stoat, waiting for the death blow to fall. Helpless to do anything about it. I have some news to about the someone? investigation, sir. Good. Tell me. The trail leads to Użyc. I found out one of the bandits is from there, a fellow they call Limpy Lubosz. I see. What else? That's all I've found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. Jeszcze nie pojechałeś do tych Użyc. Dziwne. Farewell. Żegnaj. My? Henryk, zobaczmy, co tam u ciebie? Energia 57. Myślę, że dobrze byłoby się przespać. Jest 12. Może do wieczoru? Nie, prześpimy się może. Słuchajcie. Prześpij się. Rośnie ci energia. Dotąd? O, nie bardzo. No dobra, pośpij do 19. A później zobaczymy. Komfort? No, komfort może być. Lepsze to niż spanie na podłodze w lesie. Na ziemi w lesie. Na jakimś twardym. Energia. No, dajcie prawie do 100. No i zobaczymy, co tu się zadzieje jeszcze. Dać. Dobra. A nie zrobiło się jeszcze ciemno. Idźmy. Jeszcze widno. Musimy z kimś pohandlować. Wiesz, jakaś kobitka handlowała? Take care. 244. Dobra, spróbuję coś sprzedać. Mieczyk. Dadzą, szabla się może
Może przydać, bo nie mamy za dużo. Buty byłoby nowe buty. A rękawice sprzedajmy. Łbice mamy 2. Dobra, a teraz by się coś przydało kupić. Konika to ja mam. Take care. Którego? Miecz, który sprzedałam, nie potrzeba. Nego. Buty by się przydały. Do tego nie da rady? A, bo to drogie, no tak. Jedzenie, nie to. Tu nic nie kupimy. Było tyle. Ile ty dźwigasz? A dobra, popatrzmy, gdzie my się mamy udać teraz. Red, aż tutaj. Dobra, spróbujemy się przenieść. Spróbujemy dojść do tym barku. Po nocy. Patrzmy. Może się uda jakoś. Nie ma co tam sterczeć. Miejmy tylko nadzieję, że też jest w pełni zdrowy. Tylko mam nadzieję, że znowu jacyś rozbójnicy nie napadną. Po jakiejś zagrody przechodzi. Idź, Henryk, idź. Nowe odsłoniło. Mam teraz... O. Gospodarstwo. O, już noc. Musimy wziąć pochodnie. No, mam nadzieję, że się uda ją wyciągnąć. Dawaj, gdzie jest pochodnia? Chcę się gdzieś przespać? Teren prywatny. Będziemy wchodzić. Przepraszam. Nikt. Może do zbrojowni. A jak nie, to sobie przeczekamy u góry. By to godziny 8. Mam nadzieję, że nikt nie nakrzyczy. Strawa, energia, dobra. Energia wzrośnie, o, spadnie jeszcze. No ale nic, musimy rana. Będzie bliżej. Trudniej, Henryka. Poszukamy jakiegoś potwo z jedzeniem. Niezdrowy jest. Dobra. 8 dochodzi. Idziemy do Użyc. Tam w Użycach coś z czytaniem było przydatne. Zobaczyć, gdzie Henryk może nauczyć się czytać. Zawsze to coś. Już? Dobra. Pochodnia ci jest niepotrzebna. Okej. To już jest poranek. Już. Super. I idziemy sobie o tutaj. Dobra. Wychodzimy. No, wołamy konika. Koniku drogi. Będziesz. Konik. Cudownie, wsiadaj na niego. Henryk, może teraz ci będzie się lepiej prowadziło tego konika. Pomyliły mi się klawisze. Dobrze, czy my mamy tam iść?
Idziemy tu. Zaznaczmy sobie. Idziemy do Użyc. Jakaś kapliczka. Będzie szybciej konno. Od razu Henryk podniesie swoje umiejętności jeżdżenia konno. A raczej ja. Myślę, że Henryk, skoro mieszkał na wsi, to jakoś konno sobie radził. No, to mi idzie kiepsko. No dobrze, jedziemy? Może i tak, tylko nic nie widać. To jest zakryte. Jakiś wypadek tu był. Dobra, zobaczmy na mapkę. Biera się. O, trzeba by pojechać w prawo. Mam nadzieję, że ta droga tutaj gdzieś zaprowadzi. A jak nie, to idziemy w prawo. Tylko są jakieś góry. Może Henryk zlecieć. Dobra, pojedźmy jeszcze kawałek tu. Zobaczymy, dokąd nas ta droga zaprowadzi. No, chyba nie bardzo. W tamtą stronę prowadzi, a my musimy iść prosto. Dałoby się iść przez las. Tu jest jakieś wzniesienie. Idziemy. Koniku, idziesz. Tak, powoli, nic tu nie widać, żebyś ty nie zleciał. O, małeś? Lećmy na dół, tam jest jakaś droga, może tamtą drogą będzie lepiej. Przejdziesz przez te krzeczory. Oj, tu kolejne krzaki. Jest jakaś droga. Dróżka, woda. No dobra, zobaczmy, gdzie my się znaleźliśmy. I jak pójdzie na wprost, to będzie jakaś droga. No dobra. Idź na wprost. Koniku. Dasz radę wejść na górę jakąś. No. Wyjdziesz, koniku? Do góry, do góry. Taki. A jeśli przedzieramy przez krzaczory, chodź tu. Tam coś widać. Zatrzymajmy się, zerknijmy na naszą mapkę. Ej, na prawo jest jakaś dróżka. Jeszcze przejdziemy kawałek. Nie zleciał. O proszę, jak ładnie. Chyba my tam idziemy. Czemu? Idziemy przed siebie. To dajesz koń. Możesz pogalopować przez pole. No i posłuchajcie, coraz lepiej mi idzie sterowanie tym koniem. Użyce. Dobra. Dowiedz się, gdzie mieszka ten bandyta. No dowiem się, gdzie mieszka bandyta. Zatrzymajmy się. Dróżką tu idziemy prosto. Koniku, skręć. Ja już się cieszyłam, że jakoś ci idzie. Chodź. Górki, pagórki. Szybkiej podróży. Dobrze, cieszę się. Zostawić. O, zostawić. Proszę pana. One mają górki, pagórki. Staniesz. O,
tutaj. Stój sobie. No dobra. Idziemy. Oho! Użyc, skrybę. Idziemy do skryby najpierw. O, skryba. W lewo mamy iść. No to idziemy. Zieleniarz. Kręgierz. Tu mieszka ten skryba, czy jeszcze dalej? Jest handlarz. Cofnie się troszkę i jeszcze dalej w lewo, Henio. Broń by się przydała. A tu kto? Skryba jest. Dobra. Tu mieszkasz? God be with you. I'd like to learn to read. You? You don't look like the makings of a priest or clerk. Może But być why ciekawe. not? I've taught all sorts. Bear in mind, it won't be all that easy. You'll need plenty of time and a few groschen for my trouble. Oko. All right. I don't want to waste time. We can get started. The sooner I master it, the better. Very well. I will require some groschen from you, though, and set aside at least a couple of days so I can put you through your paces, if indeed time is of the essence. Here are your Dobra. groschen. Then Bierz we may as grosina. well start. Good luck to you. No, No, i co? he did break his vow, but better than to dishonor it here. May he follow his heart. No jak tam, Henryk? Nauczyłeś się trochę czytać? Wake up, lad. It's time we were getting on. Poradzę. Przyjechał szukać kulewego, a uczy się czytać. A co tam? So, let's see you read a bit. There's a book here on the table. Try to read it. Will I manage? You ought to be able to. It's a simple text. Come back once you've Co? worked your way through it. No to czytaj. O! Dobrze jest, słuchajcie. Jeszcze literki trochę poodwracane, ale dobrze jest. I've read the book. Wonderful. So tell me, Wow. what have you learned? Dobra, jeszcze raz idziemy przeczytać, Maybe bo nie I'd better read it zapamiętałam. again. No Nie need to myślałam, że rush. będziesz miał odpowiadać. It's always hard at Dobra. first. Take Jeszcze care raz now. wracamy. Jeszcze raz. Pewnego dnia wieśniak zaglądał do gniazda tej gęsi, znalazł tam żółte i błyszczące jajo. Kiedy je podniósł, okazało się ciężkie jak ołów. Już chciał je wyrzucić precz, myśląc, że to coś tam, sztuczka czy żal. Ale po chwili namysłu zabrał je do domu i wkrótce z zachwytem odkrył, że było całe z czystego złota. Pewnego ranka powtarzała się i wieśniak niebawem wzbogacił się, sprzedając swe jajka. Wraz z wzrostem jego bogactwa rosła też jego chciwość. Chcą zdobyć całe złoto, które było w gęsi, zabił ją i rozpołowił. Nic tam jednak nie znalazł. Okej. Teraz zrozumiałam. I've read the book. Wonderful. So tell me, what have you learned? That being greedy doesn't pay. Excellent. You're one of my most talented pupils. You've uncovered the meaning hidden in the letters. Like I told you, books are valuable, and the words that you place in them ought to be no less so. Does that mean that I can read then? Yes, you have the foundation. Remember, my boy, the pen is mightier than the sword. To fully learn your way around words will take a lot more reading yet. Now we'll move on to the second lesson, which will be much harder. Many books are written in Latin, the language of erudite and religious men. If you really want to be able to read, there's no getting away from Latin. There's a Łacina. book on the table with some text.
Read it and then come back. You need not understand it, but you should master the letters. I only just managed the fable about the goose, and now you're asking me to tackle Latin. You're a clever lad. You'll manage. Take care now. Orety. Po łacinie? Było to? Nie. Druga może jakaś? Na drugim stoliku? Przepraszam. Nie, to. A no to duże. O, to ta. Nestor libre, coś tam, coś. No, optimum orator est. Wróć do skryby, dobra. To znaczy, że trochę Henryk poczytał, okej. Chodziło. I read the page. So tell me, Distupule, what's written there? Tak. Nosem liver, coś tam, nie wiem. Set libertine malus. Jak czyta? Ut non aliqua part droppet. Not bad for a first try, lad. Try reading it again. Practice makes perfect. Farewell. No dobra, chodźmy jeszcze raz. A, Henryk, gdzieś ty wlazł? Nesu libre tam malsu, unnon coś tam prostit. Coś tam. No dobra. I read the page. So tell me, Distupule, what's written there? O, tam było coś takiego. Nullus est liber tam malus. Ut non alique parte prosit. Good heavens! Don't tell me you haven't had lessons before. Excellent. Well, there's nothing more I can teach you. Congratulations. You can go and be ordained right away. Thank you, Domine. I'm feeling a lot wiser. Take care now. Cudownie. Dobrze, teraz jeszcze skrybo. Powiesz nam coś? Nie chcesz już... O. Jeszcze powiedz o kulującym. I'm looking for a fellow who lives here, but I don't know his name. Do you know anyone with a limp? Must be that farmhand Lubosh. I don't know what the hell you'd want him for, and I don't much care. He's got a cottage on the edge of the village near the stream. No co masz? Elementarz, a. Proszę. To ile ma książek? Kupimy ją sobie? Nie. Na razie nie będziemy kupować. Dobra, dowiedzieliśmy się przynajmniej, gdzie mieszka kulawy bandyta. Okej, zobaczmy na mapie, gdzie on jest. Tutaj mieszka. Rety, kawałek. Dobra, pójdziemy tam, ale słuchajcie, nie wszystko naraz. Myślę, że to nie nastąpi w dzisiejszym odcinku, ale dopiero w kolejnym. Już nam pół godzinki minęło, a więc musimy się pożegnać. W kolejnym odcinku odwiedzimy tego Lubosza, zobaczymy, co ma nam do powiedzenia. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję za to, że byliście ze mną i razem z Henrykiem nauczyliśmy się czytać. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, napiszcie komentarz, dajcie lajka. Bardzo mnie to ucieszy. W każdym razie, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.